Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj ściągamy transfer box z Forda, który jest uszkodzony i trzeba go naprawić. W dzisiejszej naprawie będzie nam towarzyszyć moja pomocnica, Olga. Przywitaj się. Dzień dobry. Ile masz lat? 6. Także zobaczycie, nawet 6-latka potrafi naprawić Forda. Wchodzimy pod spód. Jesteśmy pod Fordzikiem. Mamy nasz transfer box, który jest uszkodzony w tym miejscu. Jest tu pęknięta budowa. Po prostu chamsko według mnie wózkiem widłowym próbował go podnieść i uszkodził właśnie tę budowę. Zresztą widać kilka innych śladów tutaj pod wózka widłowego. Tutaj ślizgał się, po baku się prześlizgnął, po osłonie wału, ale nic co nie jest do naprawy. Musimy odkręcić transfer box od skrzyni. Mój pomocnik będzie mi podawał klucze. W pierwszej kolejności musimy odkręcić linkę od prędkościomierza, która jest gdzieś tu u góry. O, chyba już ją właśnie odkręcam. Linka jest tu, mogę wam pokazać. Jest tu. Tak, linka jest mocowana na klucz. Więc potrzebujemy mały klucz, Olga. To otwórz sobie też. Potrzebujemy grzechotkę i chyba ten klucz. A grzechoczkę? Co to jest grzechoczka? To jest grzechotka. I ten. Ten. I proszę. Dziękuję. Ten? Tak, ten. Chyba ten, zaraz ci powiem. Jeszcze większy. To jest amerykański 3/8, to jest za mały. Trzeba trzymać porządek. A to chyba teraz dalej za duży. Dałaś 1/2. Za duży. Czyli ten chyba. Ten. Czyli 7/16. Zupełnie nie znam się na oznaczeniach amerykańskich. Mam nadzieję, że tylko gwinty są prawidłowe. I mamy wyciągnięty ślimaczek z uszczelką. To jest ślimaczek? Tak, to jest to coś, co pokazuje na prędkościomierzu, że się kręci. Mama, kręci się prędkościomierz? A teraz? Nie. Nie? Nie. Wiesz co się kręci? Co? Prędkość się kręci? No prędkościomierz, czy mówię prędkościomierz? A prędkość tam jest, tak. No to dobrze, to mamy A ja myślałam cały czas o obrotach, wiesz? prędkościomierz mamy skręcony. Tu jest jeszcze odpowietrzenie skrzyni, a w zasadzie nie skrzyni, tylko powietrzenie reduktora i tu jest kabel. Aha, bo tam jest jeszcze kabel do czujnika 4x4, który też musimy... Na razie musimy teraz ściągnąć, odłączyć wał. Musisz podać mi taki klucz, to będzie chyba klucz większy, Ten? ale poproszę normalny oczkowy, taki z tamtych. Co zrobiłeś? Zerwała się, wiesz co, trytka, która trzymała tam wał. Bo to jest wał, który z silnika idzie, obroty idą, tu idzie, tam i do tamtych tylnych kół. Za pomocą tego to się obraca, jak jedzie samochód. To. Ja umiem tam wejść, bo tam jest dużo tego, mogę naprawić to. Na razie nie, bo tam i tak trzeba teraz tutaj zwalimy, żeby też tak spadł. A może potem cały odkręcimy wał tutaj też te i całego wyciągniemy. Bo jestem, to na mnie jest spadł. Jak już to na mnie spadnie, to po pierwsze, ale sądzę, że nie spadnie. Co, podporę muszę ściągnąć? O kurczaki, no to cały wał pójdzie w dół. Dobra, teraz druga strona.
Dobra, mamy ściągnięte oba wały. Teraz z tej strony nie widzicie co prawda, ale może wam. Tu w tym miejscu jest dźwignia od wyboru 4WD, 2WD. To trzeba też rozkręcić według mnie. A potem odkręcamy te 4 śruby, czy tam 6 śrub od skrzyni. Zabezpieczamy to, żeby tam żaden syf nie wleciał i skrzynia transferowa jest nasza. A, tu jest jeszcze ta wtyczka. To jest czujnik biegu 4x4. I właśnie też zostało wyczepione. Została nam ta śrubka malutka do odkręcenia. Się nie ogarniam. Dobra. I lecimy ze skrzynią. 6, 6 śrub. Będziemy po kolei. Musimy sobie to, czy to jest zaraz poduszkę powietrzną przynieść, żebyśmy to mogli, żebyśmy to nie spadło na łeb. Zasadniczo. Dobra. Co to jest za klucz? Taki klucz właśnie. On nie ma, musiał ściągnąć tej belki podpory skrzyni. Ale nie są, dokładnie powiedziawszy. Coś tam się dzieje. Nie ma, tu nie ma, tu nie ma. No. Skrzynia się znalazła na stole. Jak widzicie, tu jest to uszkodzenie, o którym mówiłem wcześniej, które myślałem, że zrobił wózek widłowy przewożąc ten samochód. Zacząłem tutaj, mówię, czyścić i tu coś mi się to nie podoba, to pęknięcie, ale będziemy spawać. Zobaczymy od środka. Mamy taki specjalny płyn do sprawdzania też szczelności spawów i tak dalej, więc to zobaczymy, jak to wygląda, jak już rozbierzemy ją całkowicie. Znalazłem bardzo ładną taką nalepkę, czy nalepkę, taką blaszkę, wiecie, oryginalną New Progress Gear 208F pod tym wszystkim. A teraz idziemy chyba na Karcher. Odpalę Karcher i ją przemyję Karcherem. Mam nadzieję, że spłuka to wszystko, bo prawdę powiedziawszy, chemia, którą mam, to strasznie nie daje rady sobie z nią. Lepiej ją drapać niż zmywać, a myślę, że dobry strumień wody powinien załatwić sprawę. Skrzynia nieco przepłukana. Nie jest to szał. Nie wszystko dało się umyć. Częściowo trzeba będzie pewnie umyć jeszcze raz ją, jak już będzie rozebrana na części, ale można ją jakoś tam obracać. Tu możecie zobaczyć to, co mi się nie podoba, to jest to jedno tutaj. Takie dziwne, nie wiem, czy to oddech, raczej pęknięcie to będzie, ale nie widzę jakby, żeby coś innego tu jeszcze pękało. No to jest duże pęknięcie.
Widzicie, ale to się da pospawać. To nie jest nic, czego by się nie dało pospawać. Muszę kupić tylko klucz. Nie wiem, to jest chyba, znaczy klucz jak dla mnie to 28 mm, a w amerykańskim nomenklaturze nie wiem, 3/4 raczej nie, cal też raczej nie, trzeba było zobaczyć ile to jest. Może 4/3 cala, ciężko mi powiedzieć. No, dobra, do następnego.